W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam triki na idealne ombre. Pokażemy, czym zabezpieczyć skórki przed zabrudzeniem, jakiego produktu użyć, by ombre było bardziej nasycone i co zrobić, aby nigdy nie martwić się o paproszki i zanieczyszczenia, które zostawia gąbka. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj zapraszamy Karolinę Opalińską-Rogulę. Cześć, nazywam się Karolina Opańska i jestem instruktorem Indigo w Częstochowie. Dzisiaj pokażę Wam moje triki na wykonanie idealnego ombre na paznokciach. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to kolory hybrydowe Neon Leon i Bambina Mandarina. Przydadzą się również guma do skórek Mr. Gum, zaciskarka typu X, mini gąbeczki do ombre, fioletowa forma do przedłużania paznokci, pędzel Master Nail Art 006 i Fashion Clear. Ombre to najpopularniejsza technika zdobienia paznokci. Kiedy wpiszemy ombre w Instagram, no właśnie sama jestem ciekawa, ile tego będzie, ale myślę, że kilkanaście do kilkudziesięciu milionów opcji. Ombre to połączenie dwóch kolorów, dzięki którym powstaje gradient pomiędzy tymi kolorami. Chodzi o to, żeby był on jak najbardziej płynny, wtedy to ombre naprawdę wygląda przepięknie. Dzisiaj właśnie poznamy, jak je w taki sposób wykonać. Paznokcie naszej modelki przygotowaliśmy już wcześniej. Opracowaliśmy skórki i przedłużyliśmy żelem Light Rose w kształcie migdała. Trik pierwszy to nałożenie preparatu ochronnego na skórki. Nakładamy Mr. Gum na skórki i czekamy kilka minut, aż wyschnie. Każdy, kto ćwiczył ombre, szczególnie kilka lat temu, dobrze wie, że pobrudzenie skórek i wałów okołopaznokciowych to jest chwila podczas tej techniki. Dlatego też stworzyliśmy produkt, który nazywa się Mr. Gum i nakładamy go na skórki, dzięki czemu chronimy je przed tym, aby je pobrudzić. Bo wiecie, pobrudzone skórki to jest kłopot, chociażby ze względu na to, że produkty światłoutwardzalne nie mogą dotykać skóry, a utwardzone skórki pobrudzone to już w ogóle jest kaplica, bo wręcz nie da się tego bezboleśnie usunąć, oczyścić. Mówimy też o wałach okołopaznokciowych, które jeżeli pobrudzone, to po prostu zajmuje nam dużo czasu, aż dojdziemy do rezultatu takiego, że nasza klientka może wyjść do domu. Więc kiedy użyjemy Mr. Gum, to raz, pozbywamy się tego problemu, czyli nie będziemy musieli marnować czasu na ewentualne czyszczenie skórek i jesteśmy pewni, że możemy sobie stemplować, ile fabryka dała, a paznokcie naokoło, cały ten aparat paznokcia, czyli skóra, wały okołopaznokciowe, będzie czysty. Trik drugi to praca mini gąbką do ombre umieszczoną w zaciskarce typu X. Wkładamy odpowiednio podciętą mini gąbeczkę w zaciskarkę. Gąbka powinna być równo ściśnięta. Kiedy używamy gąbki razem z zaciskarką, to stajemy się bardziej precyzyjni w naszym stemplowaniu. Możemy wtedy dokładnie, świadomie wiedzieć, w którym miejscu stemplujemy na tak małej powierzchni, jaką jest paznokieć, mało tego, na fragmencie tego paznokcia. Jeśli włożymy gąbkę krzywo lub za wysoko i zmniejszymy jej powierzchnię roboczą, tym samym poprawne wykonanie ombre będzie utrudnione, a my, przysłowiowo mówiąc, będziemy czuły się umęczone. Przed rozpoczęciem pracy zawsze powinniśmy wyczyścić gąbkę z zanieczyszczeń. Potrzebna nam będzie do tego forma do przedłużania paznokci, aby w międzyczasie oczyszczać gąbkę z paprochów, nawet jeśli była już używana i jest na niej obecny kolor. Czyścimy delikatnie, aby klej znajdujący się na formie nie poszarpał gąbki, a jedynie ściągnął zabrudzenia. Czas na stworzenie ombre. Starannie aplikujemy kolor Leon Neon przy skórkach. Drugą połowę paznokcia pokrywamy kolorem hybrydowym Bambina Mandarina. Malujemy jak najbliżej różowego koloru. Zaczynamy pracę gąbką. Przykładamy ją równolegle do powierzchni paznokcia i blendujemy kolory w centralnej części paznokcia. Stemplujemy kilka razy w jednym miejscu, następnie przesuwamy się kolejno w lewo i w prawo. Jeśli produktu mamy zdecydowanie za dużo pod gąbką, możemy odcisnąć gąbkę o suchy wacik bezpyłowy, ponownie oczyszczamy gąbkę o formę i blendujemy do uzyskania delikatnego przejścia między kolorami. Cieniujemy na boki, następnie przesuwamy gąbkę w górę i w dół. Po środku powinien wytworzyć się trzeci odcień koloru. Trik czwarty to posypanie nieutwardzonej warstwy ombre proszkiem akrylowym. Dokładnie posypujemy paznokieć proszkiem akrylowym Fashion Clear. Robimy to nawet kilkukrotnie, aby lepka warstwa ombre wypiła jak najwięcej akrylu. Ombre posypane akrylem utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Posypywanie akrylem
naszej nieutwardzonej powierzchni to skrócenie czasu pracy przy kolejnej warstwie. O co chodzi? Jeżeli stworzymy taką strukturę akrylową, w którą będziemy wtłaczać kolejną warstwę ombre, to nasz pigment nigdzie nie ucieknie, wejdzie w strukturę, co się przełoży na większe nasycenie. Pozostałości akrylu po utwardzeniu omiatamy miękkim pędzelkiem. Ponownie nakładamy kolory hybrydowe. Od skórek Leon Neon i od połowy paznokcia Bambina Mandarina. Na tym etapie doprowadzamy kolor pod skórki. Pomocny będzie do tego pędzel Master Nail Art 006. Ponownie czyścimy gąbkę o formę i blendujemy kolory tym samym schematem co poprzednio, czyli od środka przesuwając się na boki, następnie w górę i w dół. Ze względu na chropowatą strukturę dociskamy gąbkę odrobinę mocniej. Jeżeli uznamy, że cały czas nie mamy wystarczającego nasycenia, to powtarzamy całą procedurę. Sypiemy, utwardzamy i ponownie nakładamy kolejną warstwę na akrylowej powierzchni. Czas na odklejanie gumy od skórek. Przy pomocy drewnianego patyczka, jego ściętą stroną delikatnie podważamy gumę. Odklejamy ją w kierunku paznokcia. Nie odrywamy gumy w losowych miejscach, bo będzie się kruszyć i ciężej będzie ją ściągnąć. Jednym ruchem delikatnie, bo zawsze kiedy pracujemy w okolicy skórek, to jesteśmy bardzo delikatnie, żeby ich nie uszkodzić. Łapiemy za tą falbankę, która nam się stworzyła dookoła naszego paznokcia i po prostu zdejmujemy. Troszkę tak, jakbyśmy ściągali taśmę samoprzylepną. Jeśli zerwiemy jej fragment, a potem próbujemy zerwać całą resztę, no da się, wszystko się da, ale zajmuje to więcej czasu. A my przecież zawsze chcemy skracać czas pracy, optymalizować się i wykonać usługę jak najszybciej. Całą powierzchnię paznokcia zabezpieczamy tip-topem i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Jeśli jednak zostaną jakieś resztki gumy na paznokciach, to na sam koniec weźmiemy oliwkę i się skutecznie ich pozbędziemy. Trik piąty to ostatni wycisk z gąbki. Jeśli zauważymy, że przejście kolorów nie do końca spełnia nasze oczekiwania, mamy na to sposób. Na zabezpieczone topem paznokcie nakładamy ostatnią warstwę ombre. Nie dokładamy produktu, pracujemy tym, co zostało wchłonięte przez gąbkę. Skrupulatnie blendujemy według wcześniejszych instrukcji cieniowania i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pokrywamy całą powierzchnię paznokci tip-topem i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Voilà! Tak prezentują się dzisiejsze ombre. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze ulubione połączenie ombre. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!